Load and make ready. Jeśli strzelasz IPSC, prędzej czy później ktoś powie ci: zrób kurs sędziowski. Tylko pytanie brzmi, czy to w ogóle ma sens? Czy to tylko bieganie z timerem i pilnowanie zawodników, czy może coś, co realnie rozwija cię jako zawodnika? Bo prawda jest taka, że sędziowanie zawodów daje kilka rzeczy, o których wielu zawodników w ogóle nie myśli. Show clear. Show clear. Okay, clear. Sam przez długi czas patrzyłem na sędziowanie jak większość zawodników. Range is clear. Ktoś stoi z timerem, mówi make ready, if you are finished i tyle. Dopiero gdy zrobiłem kurs sędziowski, zobaczyłem zupełnie inną stronę tego sportu. I chcę dzisiaj pokazać Wam, co realnie daje sędziowanie IPSC. Nie tylko z teorii, ale z praktyki. 1-7. I w tym miejscu mała dygresja. Na część pytań dotyczących korzyści z sędziowania odpowiadał Andrzej Bicz Jr. Świetny strzelec i doświadczony sędzia. Link do jego kanału widzicie właśnie na ekranie, a będzie też oczywiście dostępny w opisie filmu. I właśnie dwie pierwsze korzyści pochodzą z jego własnych obserwacji. No na pewno benefit jako praca sędziego będąc zawodnikiem jest to, że my wtedy nie płacimy startowego, więc taki benefit ekonomiczny to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, że będąc tym sędzią cały czas jesteś na bieżąco z przepisami, bo musisz aktualizować wiedzę, więc to też jest duży plus, że jesteś z tymi aktualnymi przepisami na bieżąco, tak? Że raczej jeżeli pojedziesz po tych dwójkach, trójkach, no to nie masz żadnego problemu z tym, że nagle coś wszedł jakiś przepis, a ty o tym nie wiesz, tak? Moim zdaniem kolejna korzyść to perspektywa. Kiedy startujesz w składzie, widzisz kilka przejść zwykle tych samych ludzi. Natomiast sędziując tor, oglądasz praktycznie wszystkich zawodników, którzy przez niego przechodzą. Różne klasy sprzętowe, różne strategie, różne style poruszania się. Można naprawdę dużo podpatrzeć. Planowanie toru, mechanikę ruchu, czy pracę z bronią. Generalnie na dużych zawodach dla sędziów są organizowane różnego rodzaju imprezy po meczach, więc też jest to dosyć dobry aspekt, przekonywujący, jeżeli ktoś chce tam zawrzeć nowe znajomości i w ogóle pokazać się w środowisku strzeleckim. I skoro już jesteśmy przy nowych znajomościach, to warto zwrócić uwagę na kolejną rzecz, czyli na komfort psychiczny na zawodach. Sędziując, szybko poznajesz ludzi w środowisku, innych sędziów, organizatorów i wielu zawodników. Dzięki temu na kolejnych zawodach przestajesz być anonimową osobą w składzie. Wokół są ludzie, których po prostu kojarzysz. I to naprawdę robi różnicę. Strzelanie wśród znajomych twarzy jest po prostu bardziej komfortowe psychiczne i łatwiej skupić się na samym strzelaniu. Nie chodzi o żadną przewagę czy kolesiostwo, tylko o zwykły ludzki komfort. Po prostu lepiej się strzela wokół ludzi, których znasz i których lubisz. No dobra, ale jeżeli dotarłeś tak daleko, to pewnie zastanawiasz się, na co zwrócić uwagę przy wyborze kursu. Trzeba zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Niestety część kursów organizowanych jest tylko po to, żeby wydać papier. Przychodzisz, płacisz, zaliczasz test i masz certyfikat. Tylko że wtedy realnie nie uczysz się sędziowania, a tracisz wszystkie te rzeczy, o których mówiłem wcześniej. Dlatego warto wybrać kurs, na którym ktoś naprawdę uczy pracy na torze, odpowiada na wszystkie Twoje pytania dotyczące przepisów, uczy Ciebie tego, w jaki sposób się zachowywać, a nie tylko rozdaje uprawnienia. Na sam koniec w kilku zdaniach. Jakie korzyści daje Ci zostanie sędzią IPSC? Sędziowanie zawodów to nie jest tylko stanie z timerem. To możliwość strzelania bezwpisowego, dużo lepsze zrozumienie przepisów, obserwowanie wielu zawodników i uczenie się od nich oraz poznawanie ludzi ze środowiska. Dlatego moim zdaniem każdy zawodnik, który trochę dłużej siedzi w IPSC, powinien przynajmniej raz spróbować sędziowania. Bo dopiero wtedy naprawdę widać, jak wygląda ten sport od drugiej strony. Z tego miejsca wielkie dzięki dla wszystkich sędziów, jesteście zajebiści i do zobaczenia na osi. Grzegorz Dobry Dolnik, Good Guys with Guns, over and out.